Praca w lesie to nie tylko duże maszyny i duże projekty. Czasem potrzebna jest maszyna kompaktowa, a wręcz taka, która po wjechaniu do lasu pozwoli nam przejechać, nie uszkadzając drzew. Takie maszyny ma w swojej ofercie szwedzka firma Wimek. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam maszynę Wimek, jej ciekawe oraz techniczne aspekty. Oglądajcie! Maszyna jest budżetowa, chociaż cena wcale nie sugeruje tego. Natomiast można to już zobaczyć po rozwiązaniach z zewnątrz, co wcale nie jest wadą, ponieważ jest to maszyna przeznaczona dla osób, które poszukują dodatkowego narzędzia, które umożliwi im pracę w tych miejscach, gdzie wjazd harwesterem czy forwarderem wiązałby się po prostu ze zniszczeniem lasu. Ta maszyna jest przeznaczona do cięcia do 300 mm, oczywiście w zależności od tego, jaka głowica jest w niej zastosowana. A co kryje się pod maską? Jak przystało na firmę szwedzką, oczywiście jest tutaj silnik Perkins, znany też jako CAT, znany też jako FPT, czyli wielokrotnie już poruszana przez nas seria silników, które znajdziemy chociażby w ciągnikach New Holland. Ten konkretny motor ma pojemność 2,2 litra i 55 kW mocy. Dzięki temu układ oczyszczania spalin sprowadza się do filtra DPF oraz oczywiście zaworu EGR. Jest to silnik prosty, do którego bardzo łatwo części. Łatwo też, jeżeli chodzi o serwis, ponieważ producent tych maszyn nie wymaga od nas, abyśmy wykonywali przeglądy serwisowe za pośrednictwem serwisu. Maszyny możemy serwisować sami, a gwarancja nam nie przepadnie. A skoro serwis możemy robić sami, to sprawdźmy, jak jest z dostępnością do jednego z najważniejszych komponentów, czyli silnika, o którym już wspomnieliśmy. Maska ściąga się oczywiście po odkręceniu śrub, jednak z dwóch stron mamy dwie przegrody, które ściągamy po odciągnięciu takiego gumowego zaczepu i z dwóch stron mamy dostęp niemalże praktycznie do wszystkich komponentów, łącznie ze sprzętem takim jak kompresor klimatyzacji. Wentylator jest tutaj prosty na pasku, filtr powietrza, akumulator. Oczywiście tutaj do wymiany akumulatora trzeba będzie się troszeczkę bardziej nagimnastykować. Złącza diagnostyczne, filtr paliwa, filtr oleju, filtr wstępny, odstojnik. No i oczywiście pompa, wtryskiwacze, to wszystko jest na wierzchu. Jeżeli chodzi o filtr DPF, jest on między silnikiem a kabiną i pod nim znajduje się wielotłoczkowa pompa produkcji Bosch Rexroth o wydatku hydrauliki 200 litrów, dzięki czemu praca taką maszyną jest dużo bardziej wydajniejsza niż traktorem z zaadoptowaną głowicą. Jeżeli chodzi o rozdzielacz jest firmy Danfoss, 10-sekcyjny, programowalny, z dostępem, jak widać, wystarczy odchylić taką gumową osłonę i już możemy się zabrać za serwis, tudzież za jakąś podmianę węża, jeżeli będzie uszkodzony. Zbiornik hydrauliki, po przeciwnej stronie zbiornik na paliwo i jeżeli chodzi o dodatkowe wyposażenie maszyny, to jest to maszyna wyposażona w zależności od tego, co potrzebujemy. Możemy mieć głowicę Keto Harvester z napędem gąsienicowym, możemy mieć głowicę ze standardowymi rolkami. Zasięg 4,6 metra, masa 4,5 tony. Ten konkretny egzemplarz jest na węższych kołach 500. Początkowo maszyny Wimek w Polsce były dostępne z głowicami Keto Harvester, które wyróżnia unikalny napęd na podawanie materiału. Jednak nie wszyscy są do końca zadowoleni z tego typu głowicy. Podobnie jak nie wszyscy są zadowoleni z głowicy z klasycznymi rolkami. Dlatego obecnie można tą maszynę kupić z głowicą Keto Harvester albo z klasycznym napędem rolkowym. Maszyna jest bardzo kompaktowa. Jej szerokość na węższych kołach to zaledwie 2100 mm, zaś szerokość 4600. Maszyna ma skrętną oś oraz jest łamana, co pozwala uzyskać promień skrętu na poziomie 1,5 metra. Kabina w Wimeku, a jest to najmniejsza maszyna w serii, jest bardzo kompaktowa, jednak już po zajęciu miejsca jest go wystarczająco.
Trzeba pamiętać, że jest to maszyna do pracy w naprawdę ciasnych warunkach i tak, aby unikać niszczenia drzew, których nie chcemy wycinać. Po zajęciu miejsca, tak jak w dojrzałych maszynach, mamy 2 joysticki z dodatkowymi potencjometrami oraz przyciskami oraz konsolki z przyciskami. Przyciski te niestety nie mają opisu, jednak jest na to rada. Każdy przycisk jest opisany w instrukcji. Jeżeli chodzi o samą kabinę, jest ona wykonana dosyć starannie, aczkolwiek maszyna, tak jak wspomnieliśmy, jest troszeczkę budżetowa, a więc nie należy się tutaj spodziewać dużych luksusów, tak jak w dojrzałych maszynach do prac leśnych. Fotel ma oczywiście funkcję obracania się niecałościowego. Jeżeli maszyna jest włączona, fotel można obrócić z przycisku, natomiast tak jak teraz trzeba się posłużyć dźwignią ręczną. Po obróceniu fotela obracamy kluczyk w stacyjce i pierwszy uruchamia się monitor maszyny, na którym widać najważniejsze parametry oraz możemy zrobić odczyt błędów, jeżeli takowe wystąpiły, sprawdzić ilość motogodzin, poziom paliwa, poziom oleju w hydraulice, ciśnienie oraz podstawowe inne funkcje maszyny. Maszyna ma możliwość dokupienia bardziej rozbudowanych usług telematycznych, natomiast aby zaświecić ten monitor, który pomaga nam w codziennej pracy, przełączamy przycisk z prawej strony i po chwili uruchamia nam się monitor. Monitor jest oczywiście dotykowy i po uruchomieniu wybieramy sobie język operatora i następnie możemy przystąpić do działania. Ten monitor służy nam do pracy, do sprawdzania tego, na jakim etapie wycinki jesteśmy. Jest tutaj oczywiście możliwość poustawiania sobie swoich parametrów, wybór głowicy, no i pozostałych funkcji, które są przydatne przy pracy. Po uruchomieniu silnika mamy oczywiście obroty jałowe. Aby je podnieść, mamy przycisk na lewej konsoli i automatycznie maszyna, jeżeli będziemy wykonywać jakieś ruchy, podniesie nam obroty do takich, jakie potrzebujemy, czyli 1800, co w przypadku tego silnika daje nam właściwe, ekonomiczne parametry pracy. Jeżeli chodzi o regulację czy sterowanie, nie ma tutaj blokady joysticków, wszystko jest od razu dostępne. Z chwilą wymuszenia ruchu joystick jest elektryczny, automatycznie następuje podbicie obrotów, natomiast kiedy zaprzestajemy pracy, maszyna obniża obroty w celu oszczędzenia paliwa. Przy około tych 1800 obrotach zaczyna być troszeczkę głośniej. Jeżeli chodzi o wyciszenie, nie jest tragicznie, ale nie można powiedzieć, że jest to maszyna bardzo komfortowa. Jest to raczej maszyna dla tych, którzy poszukują narzędzia, aby szybko wykonać swoją pracę i nie spędzać tutaj nie wiadomo ile czasu. Kabina jest nieźle wyciszona, jeżeli chodzi o linię dolną okien. Są tutaj obicia tapicerskie, są jakieś wygłuszenia, natomiast nie da się uniknąć wibracji, które płyną do nas wprost za naszych pleców, gdzie znajduje się silnik. Mały Wimek to nie jest maszyna, która spieszcza komfortem. Jednak pozwala na wykonanie pracy, której raczej nie zrobimy tak wydajnie i tak komfortowo ciągnikiem z doadoptowaną głowicą. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo drobnych problemów, jeżeli chodzi o zachowanie komfortu akustycznego, który przy 1800 obrotach nie jest też oczywiście taki tragiczny, jednak nie da się uniknąć wibracji, które powoduje silnik znajdujący się bezpośrednio za naszymi plecami. Maszyna ma jednak w standardzie klimatyzację, wygodny fotel z obszerną ilością regulacji, wygodne podłokietniki, profilowane, można powiedzieć, joysticki oraz całkiem przyjemną ilość dodatków, takich jak lampka do czytania dokumentacji, ładowarka USB czy radio.